Dobra, 10:19, witam serdecznie. Jesteśmy przed Unikiem i zaczynamy poranny trening grupy zawodowej. Dzisiaj stójka. Dzień dobry, witam, ja też tu jestem. Ogólnie to ja dostałem zadanie odgórnie od trenera Kamila, żeby przywozić Damiana codziennie, bo jak ja nie jadę, to często nie pojawia się na porannej grupie. Nie? Nieprawda, ale tak mi łatwiej jest, zdecydowanie. Aktualnie do walki zostały nam niecałe 3 tygodnie. Generalnie o walce też dowiedziałem się nie do końca z takim pełnym okresem przygotowawczym, bo dowiedziałem się 6 tygodni przed, aczkolwiek byłem w przygotowaniach od początku roku, ponieważ Radosław Paczucki miał walkę na KSW 102 w Radomiu i byłem jego takim głównym sparring partnerem, więc gdzieś tam utrzymywałem mu tych kroków na sparingach. No i stwierdziłem, że skoro od początku roku jestem w gazie, walka jest pod koniec lutego, no to będę miał te 8 tygodni jednak przygotowań. Myślę, że na ten Liberec, na tego 21 lutego będzie gotowy, będzie w optymalnej formie. Teraz Damian trochę miał więcej czasu popracować u nas w klubie i myślę, że tą naszą unikową grę będzie mógł pokazać na najbliższej gali KSW. Forma jest już naprawdę taka, no robi się naprawdę zadowalająca. Wracam z treningu coraz bardziej gdzieś tam uśmiechnięty, jestem zadowolony, jestem dobrej myśli. Ta waga gdzieś tam też idzie według ustaleń, zostało nieco ponad 10 kg, także bez tragedii na ten etap przygotowań. Chcesz kradzionego ptasiego mleczka? Nie. Kradziony nie tuczy. Naprawdę. Jestem antyfanem ptasiego mleczka. Śmiejżelki kwaśne, czekolada Oreo, truskawkowy shake z McDonalda, to są rzeczy, nie? Właśnie teraz jak mam tą dietę, to sobie czasem podjadam lody, bo są takie w Lidlu 330 kalorii na cały kubek pół litra. Mój dietetyk nie słyszy, który jest 30 cm ode mnie. Jak Damian będzie znowu zdychał, to wiecie dlaczego. Ja mu nie pozwoliłem, ale... Michał go przygotowuje dietetycznie, zadecydowali, że już teraz robią wagę. Myślę, że dla niego z korzyścią, bo Damian jest dużym 9'3 zawodnikiem, więc fajnie, żeby teraz trochę kilogramów zgubił, żeby zbijanie było łatwiejsze przed najbliższą galą. Bartek wspomniał, że ja będę jego najcięższym przeciwnikiem, z kolei ja powiedziałem, że Bartek będzie moim trzecim najmocniejszym przeciwnikiem, ale nie uważam, żeby to była jakaś ujma, ponieważ dwóch pierwszych, których wymieniłem, to tak naprawdę z nimi przegrałem, z obecnym mistrzem Rafałem Haratykiem, który ma prawie 30 walki, 30 chyba 6 lat, oraz z Marcinem Wójcikiem, weteranem sceny, który miał chyba walkę zawodową, jak miałem 11 lat. Uważam go za mocnego rywala, ale gdzieś tam na takim etapie kariery jak ja, czyli jeszcze jest przed 30, jeszcze nie ma tych, nie wiem, 20 walk na koncie, jeszcze ma troszeczkę do udowodnienia, no i postaram się to pokazać w ringu. Bartek solidny, mocny zawodnik, młody, gniewny, głodny występów w KSW, więc myślę, że będzie to dla Damiana ciężki przeciwnik, ale nie mam co do tego wątpliwości, że to Damiana ręka będzie gryzła. Wcześniej miałem te wyzwania, że kurczę, z gościami po 36, 7 lat, po 30 walk walczyłem, no to teraz faktycznie mam takie lustrzane odbicie Bartka, który mniej więcej tak samo zaczął karierę jak ja w zawodowym MMA. 3 albo 4 dni, a jestem niby starszy, tyle samo walk, ten sam wiek, praktycznie ten sam wzrost, wagę. No ja jestem tam 5 cm może wyższy, ale no on jest naprawdę wielkim gościem gabarytami. Bartek walczył 2 razy z moim pierwszym trenerem od MMA, można powiedzieć. No takim pierwszym, drugim w zasadzie, z Marcinem Łazarzem. Także również miałem kogo spytać gdzieś tam o jakieś porady, ciekawostki. Walczyłem też na przykład z Łukaszem Cudolskim, który miał bardzo podobne warunki fizyczne do niego, więc powiedzmy, że mniej więcej będę wiedział, jak się zachować z takim gigantem w klatce. Jak wiecie, w MMA warunki są istotne, ale nie są najważniejsze i w tym wypadku to, że mają porównywalne warunki, to tylko dla kibiców będzie lepiej, że ta walka będzie bardziej widowiskowa. Na początku jeszcze gdzieś tam, jak mieszkałem w Warszawie, to nie było oktagonu w klubie, więc robiliśmy sparingi na skrze i właśnie miałem okazję wtedy z Bartkiem potrenować czy technikę, czy zrobiliśmy z 2 rundy sparingów. Nawet się umówiliśmy na obiad. Mieliśmy iść na obiad na miasto, ale finalnie do tego nie doszło. Miała kiedyś być taka walka, miało dojść kiedyś do takiej sytuacji. Mieliśmy mniej więcej rekordy 4-0, 5-0, no ale ta droga się rozeszła i teraz po kilku latach się spotykamy. Jest początek tygodnia, poniedziałek zaczynamy od treningu zapasów z Anzorem. Będziemy monitorować dzisiejszy trening cały na paseczku. Wszystko musi być udokumentowane i zapisane. Jeszcze może wagę sprawdzimy. Jesteśmy po weekendzie, troszeczkę podjadłem, więc zobaczymy, ile to na tej wadze jest. Gdzieś tam słyszałem, że na face to face wyglądałem na mniejszego od Damiana, dlatego założyłem bluzę, żeby wyglądać na bardziej nabitego. No chyba jest spoko, trzeba powoli zacząć zbijać kilogramy, ale ma plecy szerokie, co? Teraz Janek ma walkę w marcu, fajnie to się złożyło, możemy razem gdzieś trenować. Super sprawa, że mogę trenować z tak doświadczonym zawodnikiem, na pewno zawsze
da jakąś wskazóweczkę. Do WCA przychodziłem zawsze, jak byłem w Warszawie, gdzieś jak nie pojechałem do chłopaków trenować. Myślę, że tutaj Arbi i Anzor widzieli, jak trenuję, wiedzą, co mogą poprawić. Bartek regularnie przyjeżdżał do nas na treningi, był ponad rok przychodził do nas na treningi, jak już jest w Warszawie cały czas. Teraz przed walką powiedział, że jak i tak on przychodzi, jeżeli dołącza się do KSW, to chciałbym on w dwóch klubach, bo on też reprezentuje, jak Oleksiejczuk tym reprezentował. Dla nas to jest cenne skarb, jeszcze bardzo mocny zawodnik, młody, który jeszcze rozwija się i zrobimy wszystko, żeby najbliższa walka, żeby wygrać. Od razu mam walkę z numerem 2, ale myślę, że to jest najbardziej spowodowane tym, że właśnie jesteśmy w tym samym wieku, mniej więcej na tym samym etapie kariery, bo mamy taką samą ilość chyba walk. Damian jest dobry zawodnik, Piwowarczyk jest dobrym zawodnikiem, naprawdę. Dobry kula się w parterze, dobrą stójkę ma. Naszym celem jest zrobić wszystko, żeby przygotować Bartka przeciwko niego i mam nadzieję, że to będzie taka dobra walka, tak? Do naszej miało walki dojść jakoś 2 lata temu, 3, może gdzieś tam jak byliśmy na początku naszych karier. Ja miałem rekord 3-0, chyba Damian tak samo, ale ja zostałem w penie i dlatego do niej myślę nie doszło. To, że jesteśmy młodzi, zdeterminowani, żeby osiągać sukcesy i piąć się w górę, to tylko da nam to, że w klatce zobaczymy mocne fajerwerki. Wybaczcie, widzowie, ale no jednak nasze życie to 99% to MMA tak naprawdę, nie? Rano MMA, potem zdychasz, bo jesteś rozwalony, coś zjesz, coś może pograsz, coś posiedzisz z rodziną, z pieskiem, potem myślisz o MMA, potem się musisz zebrać na ten trening, znowu jest trening, wracasz, jesteś rozwalony, tak o leżysz, coś pooglądasz, pogadasz o MMA, ale internetowo i idziesz spać, nie? I repeat. Dobra, o, teraz gościu będzie wariował. Siema. Agresor, nie? Pilnuje chaty. Narwaniec i... Ej. Są takie chłopie, idziesz na dwór. Na razie go wyrzucę, co? Nie, w Warszawie mieszka się no naprawdę już bardzo dobrze. Już mieszkamy ponad pół roku. Można powiedzieć, że się zaadaptowaliśmy i się gdzieś tam bardziej dotarliśmy na treningach z trenerami, z chłopakami. Więcej miejsc znamy. Jakoś się tak po prostu milej żyje. W chatce dobrze się mieszka. Pies został sprawiony, więc jest jakiś poprawiacz humoru, nie? Pomiędzy treningami. Tylko teraz szczeka, bo on nie potrafi się na swoim terenie dogadać z innym psem. Musimy iść na dwór, żeby on trochę zmądrzał, bo to jest narwaniec po prostu, nie? Przeciwieństwo ciebie, co? Tak. Skończyłem liceum i nie miałem za bardzo jakiegoś planu stricte na życie. Rodzice mi kupili bilet do Anglii, bo połowa mojej rodziny siedzi w Anglii. Lepsze pieniądze, tak, lepsza robota teoretycznie, więc to była wizja dobrego jakiegoś startu. Początkowo mieszkałem u mojej cioci, u siostry mojej mamy, no i pracowałem w fabryce szamponów na przykład, nie? To rzeźnia mentalna była, bo ja jestem taką osobą, która powiedzmy dużo myśli w swojej głowie, jakoś kreatywnie, coś a tam miałem robotę, że wiesz, 2 godziny robię tak, potem 2 godziny robię tak. Byłem kiedyś jednorazowo na jeden dzień z kumplem, pojechałem na kurczaki do Danii. O, to była rzeźnia, nie? To po prostu to była taka rzeźnia, że w drodze powrotnej musieliśmy zakupić wysokoprocentowy alkohol i po prostu zapomnieć o tym. To była skaza na psychizę. Ja bym został mordercą jakimś, jakbym tam jeździł dłużej. W Monachium to pracodawca nas bardzo często próbował, że tak powiem, kolokwialnie wydymać na siano. Zawsze jak się pytaliśmy, ile zarobimy, to dobrze będzie, fajnie siano będzie, nie? A ja mówię, ale ile? Nie, fajnie będzie, fajnie siano, nie? A chata była taka, że no nie wiem, czy tam heroiny ludzie nie brali po prostu, bo mieszkaliśmy jakby na korytarzu w 4 na takich łóżkach piętrowych, szafki jakieś takie, no nie wiem, takie szkolne, ale obdrapane i w ogóle staraliśmy się nie spędzać tam czasu, no bo dziwny tam był naprawdę klimat na tej chacie. I po tym też moja mama mnie trochę pchała, motywowała w stronę, żebym maturę ukończył, bo w pierwszym momencie jak podszedłem do matury, no to zdałem wszystko poza matematyką, no czyli można powiedzieć, że nie zdałem, więc nie mogłem iść na studia i w następnym roku po prostu wziąłem korepetycję, zrobiłem tą maturę, dokończyłem do końca i stwierdziłem, że dobra, teraz po prostu stawiam wszystko na jedną kartę, lecę do Poznania, bo miałem tam znajomych, miałem tam kumpli wtedy w Czerwonym Smoku, pod pretekstem, że idę studiować. Studia ukończyłem, ale no na pewno nie była to moja droga ulubiona, nie?
Trochę ściągałem, no wiadomo, powiedziałem, że dla nauki, a tak naprawdę tylko po to, żeby trenować ciężko, żeby zostać zawodowcem, żeby móc sobie tak ułożyć życie. Zabrałem was w to miejsce, bo chciałem tutaj przekazać młodzieży, że zawsze można wyjść z jakichś trudnych sytuacji. No i tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj wróciłem na sportową ścieżkę, że troszeczkę się zresocjalizowałem. To jak każdy młody chłopak chyba zacząłem sport od grania w piłkę. Gdzieś jak poszedłem do gimnazjum, nawet chwilę przed pójściem do gimnazjum już się gdzieś zaczęły jakieś pierwsze papieroski, alkohol, inne używki i gdzieś tak się demoralizowałem, zatracałem bez sensu. Do szkoły nie chodziłem, opuszczałem, wagarowałem, aż trafiłem tutaj do ośrodka i tu, gdy trafiłem, zaczęła się po prostu moja powoli resocjalizacja. Wróciłem do sportu, zacząłem tutaj grać w piłkę. Tu rozgrywaliśmy na tym boisku mecze, różne turnieje. Była Liga Szóstek, Domów Dziecka oraz ośrodków wychowawczych, gdzie tu graliśmy i rywalizowaliśmy. A poprzedni dyrektor też właśnie mogę mu podziękować, bo pamiętam, że ja go poprosiłem, żeby dostawać raz w tygodniu przepustkę na wyjście na siłownię. Nie miał z tym problemu, a MMA zacząłem trenować w wieku 18 lat. W wieku 21 lat powiedziałem sobie, że to jest ostatnia szansa, jeżeli gdzieś chcę walczyć, coś zrobić, żeby pójść gdzieś dalej, żeby po prostu walczyć zawodowo, to jest ostatni dla mnie moment. No i tak zacząłem trenować u Mirka, tam poznałem braci Oleksiejczuk, Michała Czarka, gdzie się z nimi zaprzyjaźniłem. Przebyliśmy długą drogę, razem trenując, byliśmy w Poznaniu, teraz dodatkowo jeszcze reprezentuję klub WCA, a o ośrodku nigdy nie mówiłem. Pomyślałem, że się podzielę dla młodzieży, która jest na rozstraju swoich dróg, nie wie co zrobić i po prostu, że nie warto robić jakieś głupie rzeczy, zatracać się, tylko lepiej iść w sport. Dzień dobry, witam, bo tam byliśmy na boisku, w tle nagrywaliśmy, opowiadam historię właśnie jak... No to przejdź sobie, bo są zdjęcia. Właśnie zdjęcia można pokazać, super, właśnie nie wiedzieliśmy, czy są ferie i nie będzie problemu, jak opowiedziałem trochę tutaj o ośrodku, jak byłem, że właśnie fajny... Pogratulować. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ten dostać super, to trzymamy kciuki. Tak. Wiesz, udało. Ciężki ten przeciwnik będzie? No, tam nie ma słabych przeciwników, ale idziemy po zwycięstwo, prawda, więc fajnie. Właśnie takich statuetek, jakichś takich pucharków. W domu, tylko w rodzinnym akurat w Otwocku, to mam ich jeszcze mnóstwo właśnie za grę w piłkę, za jakieś różne inne dyscypliny. Więc no, trochę się też tego tutaj nazbierało. To jest sala, tu będzie siłownia. To zobaczysz, czy jeszcze jakiś sprzęt został z tych czasów. Teraz byś mógł tutaj poćwiczyć inaczej, nie? Teraz to tu sprzęcik jest elegancki, kiedyś to nie było tak. Dla pudzilli tutaj lecą powtórzenia. Nie, tu jestem, o tutaj. Łysy. O matko, tu. Tutaj jestem. No, 13-14. No ty też chyba zaczynałeś w ogóle od drugiej ligi. Tak, a też, potem, też, a potem tak, dopiero później. przyszedłeś tam do pierwszej. Tutaj jestem. 2.14, 2.15, Tak. to już jest pierwsza liga. A salę gimnastyczną? Możemy też zobaczyć, no. No tak na pewno nie było. Została chyba tylko Tylko panele zostały, parkiet, no a tak to też Wszystko tutaj. Kosze wymienialiśmy. po elewacji. A zrobimy wsad? Ale tu matematyka jak była, tak jest. Matematyka była, no to może tak. No, dobrze, że nagrywasz tutaj tą salę z tego przedmiotu, bo z tego byłem najlepszym asem, nie? No to tak, tutaj jest właśnie skrzydło, na którym byłem ze swoją grupą. Pokoju, w którym byłem, trochę się tutaj zmieniło. Nie był taki mały, tylko był połączony. I pamiętam, było 12 nas było. Przez pół roku było nas 12 na jednym pokoju. No niestety teraz już to jest podzielone.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za Super, oprowadzenie. Fajnie było wspomnieniami tutaj wrócić. Następnym razem to ty będziesz, wiesz, obserwował, oprowadzał, wiesz, Super. wszystkich, No to- jak będzie potrzeba. Zapraszamy na pewno Tak. już teraz, No to wiesz, proszę po walce, dziękuję. powodzenia. Ja uciekam się regenerować, bo wieczorem drugi ciężki trening. Mam nadzieję, że przybliżyłem swoją osobę fanom KSW. No, gość mi musi leżeć na ręku, nie? Bo inaczej to dzień stracony dla niego. Poza treningami gdzieś tam ciało jest zmęczone, umysł też by się chciał trochę odstresować, no to spędzam, że tak powiem, często swój wolny czas na graniu gdzieś tam na PlayStation, na komputerze. No, wiem, że może nie jest to top rozrywka dla niektórych, ale ja powiem wam, że kompa mam od 6 roku życia. Zawsze lubiłem grać, zawsze miałem towarzystwo, które dużo grało na kompie. Ja może nie gram tak przesadzając, no bo mam właśnie dużo tych swoich obowiązków, treningów, ale zawsze gdzieś tam godzinkę po treningu sobie wplotę, godzinkę po wieczornym treningu, no i się robią już 2 godzinki dziennie. I teraz aktualnie mam taką fazę, że w strategię gram głównie. Albo na komputerze w TFT, albo mam taką karciankę tutaj. Nie wiem, mam nadzieję, że też mi to pomoże dobrą strategię podczas walki zachować w przypadku gdzieś tam dostania mocnego ciosu i żeby szybko gdzieś tam połączyć kropki. No takie po prostu gierki skłaniające do przemyśleń, nie? Do wysiłku umysłowego. To tyle ode mnie, mniej więcej tak wyglądają moje dni, a ja was serdecznie zapraszam 21 luty, Liberec, co-main event, Piwowarczyk kontra Szewczyk, bądźcie tam ze mną. Pozdro.